Cześć moi drodzy, jeszcze się nie znamy, ale ja jestem Maja i chciałabym Was zabrać razem ze mną w podróż do Jordanii. Postanowiliśmy się wybrać do tego kraju z Michałem, bo w Polsce w marcu jest ohydna pogoda, z czym chyba wszyscy się zgodzą. Natomiast Jordania to kraj, który jest osiągalny tanimi liniami lotniczymi i spodziewaliśmy się, że będzie tam względnie ciepło. Oczywiście przywitał nas ulewny deszcz, ale nie zraziło nas to, bo dzięki temu mieliśmy okazję zobaczyć coś bardzo ciekawego, mianowicie wodę na pustyni. Okej, więc jedziemy teraz taksówką do centrum, ale się okazało, że nasz bus na pustynię został przełożony o 2 godziny. Na wcześniej. I teraz kierowca taksówki się dogaduje z naszym kierowcą busa, żeby się spiknęli. Nie zdążymy w sumie ani skupić, ani zjeść, ani wymienić pieniędzy, ale dobra. Zobaczymy. Pomimo uczciwności losu. No, się udało. No więc teraz czekamy, bo było przed chwilą no time i musieliśmy szybko zawracać na lotnisko, ale teraz możemy spokojnie czekać 20 minut i nikogo tu nie ma. Właśnie to lubię w arabskich krajach, że nigdy nie wiadomo, co Cię spotka. W Europie jest tak strasznie nudno, wszystko się udaje, wszystko jest na czas. A w arabskim kraju cały czas jakieś niespodzianki, trzeba się do tego przyzwyczaić. Ostatecznie nasze oczekiwanie przeciągnęło się do 2 godzin, kiedy to czekaliśmy, aż busik wypełni się po brzegi pracownicami fabryki i uczennicami szkoły. No i busik ten rozwoził kobiety do wiosek na pustyni, więc mieliśmy unikalną okazję porozmawiać z kobietami, które normalnie nie mają kontaktu z obcokrajowcami, więc one same też były nami zainteresowane i nawet dało się porozmawiać spokojnie po angielsku. Po dojechaniu do wioski przesiadamy się na jeepa, żeby później zapędem na 4 koła dojechać do naszego kampu na środku pustyni. Co? Dojechaliśmy do naszej kosmicznej bazy na Marsie. Jak widać. Jest zimno, jak to na pustyni. I nasz gospodarz w ogóle. Chcieliśmy zapłacić, nie? I nasz gospodarz mówi, że no worries. I po powrocie, w sensie po noclegu. Że trochę się martwimy właśnie, bo potem nie wiadomo ile zażąda, nie? Ale wszyscy tu są tacy wyluzowani. Mam nadzieję, że będą nadal tacy wyluzowani. Dobra, mam teraz trochę czasu. Pokażę Wam, jak mieszkamy. Mamy taki beduiński kamp. Tu mamy 2 łóżeczka. I mieszkamy w takim tradycyjnym beduińskim namiocie betonowym. Mamy łazienkę elegancko, nawet jest ciepła woda, nic się nie przelewa. Jest toaleta. No niestety łazienka jest dosyć otwarta, bo mamy tu tylko zasłony, więc wszystko słychać. Nie będziemy się tym bardzo przejmować. Zawsze można wyprosić znajomego z pokoju, z domku. I teraz pokażę Wam cały kamp. Tutaj nie wiem ile jest w sumie tych domków, ale całkiem sporo. To są te kwadratowe, a tam te okrągłe to jest chyba wyższy standard albo na więcej ludzi. A tutaj mamy salę biesiadną, w której wczoraj piliśmy herbatę. Tutaj sziszki. No i sala teraz jest pusta, ale wieczorem tętni życiem. Pustynię można zwiedzać na wiele różnych sposobów. Można pojechać na wycieczkę z jeepem, a można po prostu przejść się samodzielnie po pustyni. I my właśnie korzystamy z takiej okazji, żeby sobie wejść na skałki i popatrzeć z wysokości na tą niezwykłą przestrzeń. Po widokach decydujemy się przyjrzeć się pustyni trochę bardziej z bliska i eksplorujemy roślinność. Co to jest? Jakieś owoce.
rosną. Ktoś wie, co to jest? What is that? This is for the stick for the legs. Excuse me? Plant, my friend. Yeah, plant. yes, but what's I know it's plant, but what is the His name? name Hamdal. You know Hamdal? Hamdal? Yes. Hamdal. Hamdal? Yeah. Bariera komunikacyjna niestety nie pozwala się dowiedzieć, czym jest ów hamdal, ale później doczytuję, że sam Arbus coloquinta to roślina, której nasiona są silnie przeczyszczające, a w większej ilości mogą być nawet trujące. Natomiast Arabowie używają sproszkowanych i wysuszonych nasion Arbuza coloquinty jako podpałki. Tymczasem po południu udajemy się na taką właśnie płatną wycieczkę po pustyni jeepem i jest to bardzo dobra inwestycja, bo można wiele miejsc zobaczyć małym wysiłkiem i małym kosztem. Nazwa pustyni Wadi Ram, jak to zwykle bywa, kiedy przetłumaczymy oryginalne nazwy, nie jest zbyt odkrywcza, bo po arabsku oznacza po prostu pustynię położoną wyżej. Pustynia obfituje w przeróżne formacje skalne, od mostów po grzyby i kaniony, a to oczywiście za sprawą wiatru i wody. Na pustyni oprócz niezwykłych roślin i cudów natury można znaleźć również dzieła myśli ludzkiej, na przykład takie słynne petroglify z epoki neolitu. Beduini żyli na tej pustyni dawniej i wypasali kozy i owce czy wielbłądy, a teraz przerzucili się na wypasanie turystów. Organizują różne kampy na pustyni, wycieczki, no i przede wszystkim różne sklepiki z pamiątkami i herbatą. Także nawet jak pojedziecie na wycieczkę jeepem, to nie będziecie na pustyni sami, bo przy każdej atrakcji znajdują się specjalne namioty z herbatką, no i są zwykle otoczone chmarą turystów. Ale pustynia jest na tyle piękna i urzekająca, że nawet jeśli jest to jakaś tam masowa atrakcja, to można wciąż się nieźle bawić na takiej wycieczce. Poza tym można się po prostu przejść piechotą. W ten sposób pustynię zwiedzał właśnie Richard, bo po prostu spędził w kampie z 7 dni i sobie wędrował, gdzie go nogi poniosą. Najciekawszym aspektem pustyni właściwie jest to, że Beduini, mimo że zajmują się turystami na co dzień, to wiodą na pustyni swoje zwykłe życie. Także piją tą herbatę i grają w siatkówkę. Chciałam wam powiedzieć, że ja już tu zostaję na pustyni i stałam się Beduinką. Pa! Pustynia Wadi Ram to tak unikalne środowisko, że stała się planem filmowym wielu produkcji, np. Gwiezdnych Wojen czy Lorenzo z Arabii. O tym opowiada nam lokalny przewodnik. 2, 3, start. Okay, friend. This is Face Lawrence Arabia. It's age 1917. It's come from Brittany, come here, help the people. Because the 1917, it's like the fight, it's people and another people. Like this face. Wycieczka trwa 6 godzin i ostatnim punktem programu jest obserwacja zachodu słońca ze wzniesienia. Później czeka nas uczta przygotowana przez Beduinów i tradycyjne śpiewy i tańce oczywiście. Co, jak już już problemy ma, jak jest ciemno. Jedzenie jest w zasadzie monotonne, ale bardzo smaczne, a po nim następuje występ Beduinów. Po tym magicznym występie impreza przenosi się do sali biesiadnej, gdzie w kominku buzuje ogień, a Beduini rozlewają raz po raz herbatę do papierowych kubeczków. Beduińska herbata ma specyficzny smak, ponieważ zawiera liście habaku. Jest to odmiana bazylii o miętowym posmaku, nazywana również miętą biblijną. Dla chętnych jest dostępna również szisza za dodatkową opłatą. Kiedy namiot się zapełnia turystami, zaczyna się prawdziwa impreza do tłustych beduińskich bitów.
Jeżeli tu jesteście, zapewne zastanawiacie się, jakie są koszty takiej wyprawy. My za 2 noclegi na pustyni w beduńskim namiocie, 2 kolacje, 2 śniadania oraz 1 lunch, a także 6-godzinny jeep tour po pustyni zapłaciliśmy 60 dinarów, czyli równowartość 350 zł od osoby. W pakiecie są również nieograniczone dolewki gorącej herbaty. Ważna informacja dla miłośników kawy. W Jordanii pija się mocną kawę z kardamonem, którą tradycyjnie parzy się w tygielku. Można ją kupić praktycznie wszędzie za około 2 dinary. Próbowałam zrobić dla Was wywiad z przewodnikami o tutejszej pustyni. Interesowało mnie przede wszystkim, jakie tu są na przykład zwierzątka, czy są jakieś niebezpieczne, albo czy mają jakieś legendy związane z tą pustynią, ale przewodnicy niczego nie wiedzą, albo nie zrozumieli moich pytań po angielsku. W każdym razie niczego się do niej nie dowiedziałam, więc poczytajcie sobie Wikipedię. Po 2 dniach pobytu na pustyni ruszamy do Petry i razem z Richardem, czyli Anglikiem, którego poznaliśmy w naszym kampie, oraz Japonką Yuko, którą poznaliśmy w podobnych okolicznościach, wynajmujemy taksówkę i jedziemy do miasteczka, które nazywa się Wadi Musa, czyli jest to miasteczko tuż obok Petry. No i tam też się lokujemy. Także kolejny odcinek to będzie właśnie Petra i przede wszystkim wywiady z Beduinami, czyli mieszkańcami Petry, bo wciąż, mimo że to jest turystyczna atrakcja, to miejsce to ma swoich mieszkańców. Także zapraszam Was na kolejny odcinek, w którym będzie więcej interakcji z lokalsami. Do zobaczenia.